Wielkie zadanie zostało wypełnione. Musisz mi powiedzieć, siostro Beato, czy jesteś dumna z mojej pomocy? Jestem bardzo dumna, ojcze Adamie, z twojej pomocy. Po prostu jesteś bardzo silnym mężczyzną i bardzo pomocnym. Czyli Bardzo stanąłem na dziękuję. wysokości zadania jako mężczyzna. Oczywiście stanąłeś na wysokości zadania jako mężczyzna. The Cudownie. best. Czuję się bardzo spełniony. Siostra Beata musi kupić jakieś tiramisu, musi kupić ananasy i musi kupić wiaderko śmietany. Wiaderko śmietany 18%. Nie wiem, co będą robić z tym wiaderkiem, te śmietany, ale coś będą robić. Do zupy, to znaczy, że dużo zupa będzie. Ale muszę swoje nakupować, więc chwileczkę to potrwa. A gdzie masz wiaderko? Wiaderko. Ja myślałem, że takie wiaderko. Wiaderko, śmietana, proszę bardzo, 18 do zupy. Więc moi drodzy, jestem w Łabuniach. To jest taka miejscowość koło jakiegoś zamościa, gdzie mam rekolekcje dla sióstr. Zaraz sobie znajdę takie jakieś miejsce w cieniu, żeby nie było tak gorąco i żeby mi się glaca nie zjarała. I sobie trochę pogadamy. Dzień dobry, dobry wieczór, szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niecodziennego vloga. Pozdrawiam z lasu w Łabuniach. Moi drodzy, byłem w ostatnią sobotę na absolutnie mega najlepszym ślubie świata i chciałbym Wam trochę w związku z tym ślubem opowiedzieć, ale to sobie najpierw popatrzcie tylko, jak tam było przesuper. To jest ten moment. Że to wie. Jasiu! Jasiu! Chodź tu! Bo to są Państwo młodzi, Pani Sylwia i Pan Jan, którzy są najlepszym małżeństwem na świecie, a przynajmniej taki jest plan, żeby byli, a jak nie, to piącha. Otóż, moi drodzy, w ogóle super, nie? Było, po prostu co za impreza genialna. W sensie ta Eucharystia to absolutnie najlepsza rzecz na świecie. Moi drodzy, co chciałbym Wam powiedzieć? Tam widzieliście na tym ślubie Sylwię i Jaśka, w sensie to małżeństwo, które stało się małżeństwem ostatnią sobotę. To są ludzie, których znam od kilku już ładnych lat, nie wiem, od 4-5 chyba jakoś tak. Przez długi czas, przez wiele lat żyli w związku niesakramentalnym. W sensie mieli przeszkodę, która sprawiała, że nie mogli wziąć ślubu kościelnego. Ta przeszkoda wreszcie udało się ją usunąć i po latach wreszcie przystąpili do sakramentu małżeństwa, z czego ja się po prostu absolutnie niewiarygodnie cieszę. Moi drodzy, ta dwójka, w sensie ich dom, który poznałem, to co też poznałem z ich życia, jak w to życie zostałem wciągnięty, to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie mi się przytrafiły w życiu, dlatego że to są niezwykli ludzie, niezwykłe małżeństwo, z niezwykłą obecnością Pana Boga w tym małżeństwie.
Przyznam szczerze, że to jest jeden z domów, w sensie ich dom, do którego dosyć często gdzieś tam zajeżdżam, jak tylko mogę. To jest jeden z moich domów, w takim sensie domów, czyli domów, jakby miejsc, gdzie ja się czuję jak w domu. Gdzie jestem przyjmowany po prostu jak członek rodziny, gdzie jestem obdarzany miłością i pomocą absolutnie we wszystkim, czego potrzebuję. I od dłuższego czasu już sobie myślę, kiedy sobie tak o nich myślałem, o tym, jak to Pan Bóg działa w małżeństwach niesakramentalnych, bo ja bym chciał dzisiaj trochę o tym. Moi drodzy, najpierw w jednym kierunku, czyli do tych osób chciałbym powiedzieć, które były kiedyś w małżeństwach, których małżeństwa się zakończyły i te osoby zostały same. Bardzo często zostaliście porzuceni przez współmałżonka, który założył nową rodzinę, przestał kochać, przestał się starać i gdzieś sobie poszedł, a Ty trwasz i czekasz na jego powrót. Otóż chciałbym powiedzieć, że to jest coś niesłychanie pięknego. Chciałbym powiedzieć, że to jest coś, co jest jednym z najpiękniejszych wyrazów miłości. I jeżeli tak jest, jeżeli trwasz w samotności, często bardzo trudnej, tak po ludzku, finansowo, życiowo, ale przede wszystkim oczywiście w samotności serca, to chciałem Ci powiedzieć, że to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, którą robisz. W sensie czekając na swojego współmałżonka, który sobie poszedł, możliwe, że nie doczekawszy się nawet do końca życia, chociaż oby tak nie było, ale możliwe, że tak się stanie. To czekanie, to tęsknienie, to dawanie szansy, że ktoś może wróci, mimo że wszystko wskazuje na to, że nie wróci, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy tego świata. I proszę Was, wszystkich, którzy jesteście w takiej sytuacji i się zdecydowaliście na coś takiego, nigdy nie zwątpcie w to, że to ma sens, że to jest coś dobrego, że to jest coś pięknego. Że wiem, że dookoła będą Wam ludzie mówić, a co tam, nie bądź głupi, znajdź sobie kogoś, przecież życie jest życiem. Jeżeli jesteś czymś takim i trwasz czekając tak miłości, to, że tak powiem, mam ochotę uklęknąć przed Tobą i całować Cię po rękach, bo to jest miłość, której zazdroszczę, że tak potrafisz kochać. I to jest super. Błagam Was, nigdy nie uwierzcie, że jest inaczej. W ten sposób naśladujecie Pana Boga w Jego czekaniu też na nas, grzeszników, kiedy On czeka na miłość od nas. Jesteście bardzo podobni w tym do serca Pana Boga. I to jest, myślę, jedna rzecz, którą bardzo koniecznie chciałbym tu powiedzieć, żeby to było jasne, że to jest w ogóle mega, absolutnie najbardziej niesamowita sprawa na świecie, takie czekanie i taka miłość. Trwajcie w tym i bądźcie w tym. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to do tych wszystkich, którzy, no właśnie, ich małżeństwa się rozpadły, ich małżeństwa się skończyły. Już nie wnikam teraz z jakiego powodu, bo oczywiście co człowiek to historia. I weszliście w nowe związki. Jesteście w tych nowych związkach, jesteście z kimś, kogo kochacie, bo tylko o takich mówię. Nie mówię o jakichś związkach, które są po prostu, żeby tylko były. Tylko mówię o jakichś prawdziwych miłościach, o tym, że znaleźliście kogoś, kto rzeczywiście Was obdarzył miłością i Wy go obdarzyliście miłością. Bardzo często są to związki, w których pojawiły się dzieci, gdzie macie potomstwo, które wychowujecie. I chciałem Wam powiedzieć, że Pan Bóg jest z Wami. Chciałem Wam powiedzieć, że nawet jeżeli Wasza sytuacja jest nieuporządkowana z takiego punktu widzenia kościelnego, no a jest, to wcale nie oznacza, że nie macie przystępu do Pana Boga. I chciałem Was de facto zapewnić tak naprawdę tylko o tym jednym. Jesteście absolutnie blisko serca Pana Boga i to, że Wasza sytuacja nie jest normalna, nie jest uporządkowana, to nie znaczy, że Pan Bóg z Was zrezygnował, to nie znaczy, że Kościół z Was zrezygnował. Jeżeli gdzieś w Kościele słyszycie, że Wy jesteście out w ogóle, że idźcie sobie stąd, to nie słuchajcie takich ludzi w Kościele, bo to są bzdury. Możecie, będąc w tym stanie, budować z Panem Bogiem bliskość. Możecie szukać Jego łaski, możecie szukać Jego bliskości, Jego miłości i to nie jest tak, że jesteście odrzuceni. Błagam Was, zapamiętajcie to. Ja kiedy sobie patrzyłem na tego Jaśka i na Sylwię, na to małżeństwo, które przez lata było małżeństwem niesakramentalnym, to widząc ich poszukiwanie Pana Boga, dlatego że oni szukają Pana Boga niezwykle i szukali Pana Boga i tęsknili za Nim niesamowicie. Jak sobie pomyślę o Sylwii, która próbowała, że tak powiem, dostać się do Komunii Świętej na wszelkie możliwe sposoby, nie mogąc tego zrobić, ale właśnie tęskniąc niezwykle za Panem Jezusem. Jak sobie o niej myślę, to to jest w ogóle takiego pragnienia Pana Jezusa, to ja nie spotkałem u większości katolików, którzy przystępują do Komunii Świętej. Jak mi ktoś powie, że w tamtym małżeństwie, w tamtym czasie, kiedy oni byli niesakramentalni, nie było Pana Boga i nie było tam szukania Go i spotkania się z Nim i nie było tam bliskości z Bogiem, to, że tak powiem, możesz się w czoło puknąć, ten, kto tak powie, że tak nie było. Dlatego, że ludzi tak szukających Pana Boga i będących Niego tak blisko, to ja mało znam. Łaska Boża jest znacznie szersza niż wszystkie nasze ustalenia, niż wszystkie nasze zasady i reguły.
Ja w ogóle jestem w takim przekonaniu, nie wiem jak to będzie, wiecie, że papież Franciszek napisał tą adhortację o rodzinie i tam ta sprawa Komunii Świętej dla żyjących w powtórnych związkach nie jest jakoś do końca rozstrzygnięta. Niektórzy to interpretują, że jest to otwarcie, inni nie. Ja nie jestem taki mądry, ja nie wiem w ogóle jak to dobrze czytać. Moi drodzy, jeżeli chodzi o taką moją własną opinię na ten temat, nie mam do końca przekonania, nie jestem taki mądry, żeby wiedzieć, jak to ma być, ale na mój taki chłopski rozum, w sensie, jeżeli jakaś para niesakramentalna naprawdę szuka Boga, uważam, że jeżeli znalazłaby sobie spowiednika, w sensie kierownika duchowego, z którym by przez kilka lat pracowali i ten kierownik duchowy po kilku latach znajomości, ale naprawdę znajomości takich ludzi, stwierdziłby naprawdę po kilku latach, że oni szukają Pana Boga radykalnie, że oni żyją po prostu chrześcijańską wiarą, słuchają Ewangelii, mają tą jedną nieuporządkowaną sprawę, tak, bardzo ważną, ale tą jedną, która im zagradza drogę, ale jeśli by stwierdził, że tak powiem, to są naprawdę ludzie szukający Boga, to ja przyznam szczerze, ja dopuściłbym takich ludzi do sakramentu Eucharystii, do sakramentu spowiedzi. Nie mówię oczywiście o żadnym powszechnym takim przyjmowaniu, że teraz wszyscy rozwodnicy do komunii. Nie, absolutnie nie. Natomiast myślę, że Pan Bóg jest dużo większy niż te nasze zasady. Czy encyklika Franciszka, w sensie ten dokument Franciszka ostatni wydany o rodzinie, otwiera do tego drogę? Wydaje mi się, że tak. Są pewnie mądrzejsi ode mnie w Kościele, żeby to ponazywać i jeżeli to ktoś ponazywa mądrzej, to pewnie tak ma być. Ale tak mi się wydaje. Generalnie chodzi mi tutaj w tym wszystkim tak naprawdę o jedno. Chodzi mi o to, że w jakiejkolwiek jesteś sytuacji, kurczę, Pan Bóg jest z Tobą i Pan Bóg jest blisko. I w ogóle dla mnie to jest najważniejsza rzecz. Ja wiem, że my wszystko chcemy tak poukładać i żeby mieć tak wszystko tak w głowie tak i tak w życiu, tak żeby to było takie jasne. Ale bez względu na to, kurczę, tu mam coś mnie tu pogryzło. Bez względu na to, jaka jest Twoja sytuacja, czy jesteś w małżeństwie takim czy innym, nie chcę powiedzieć, że to nie ma znaczenia. Ale Pan Bóg wszędzie z Tobą może być. Pan Bóg chce wszędzie z Tobą budować bliskość, w jakiejkolwiek znalazłeś się sytuacji życiowej. I oczywiście, jeżeli jesteś w stanie swoją sytuację, o jakaś siostra tam idzie i już się dziwi i pomachamy, jeżeli jesteś w stanie tą swoją sytuację uregulować, tak, ureguluj ją koniecznie. Jeżeli jesteś w stanie unieważnić, w sensie Kościół może unieważnić Twoje małżeństwo pierwsze, tak, niech tak się stanie w ogóle, zrób to. Jeżeli możesz z tej sytuacji wyjść i być w sytuacji uregulowanej, jasne. Ale jeżeli tak się nie da, jeżeli tak jest, to nie znaczy, że Pan Bóg Cię zostawił. To nie znaczy, że Pan Bóg Cię opuścił, to znaczy, że Pan Bóg Cię ma za kogoś. Ja nie mogę tego po prostu słuchać, tych wszystkich po prostu wykluczeń. Nie taka jest Ewangelia. Ewangelia wszystkich przyciąga do Pana Jezusa, nawet tych wszystkich popapranych, którzy nie wiedzą, co zrobić ze swoim popapraniem. Ja tu mówię wszystkim o sobie. Bo jeżeli Ewangelia po prostu, w sensie jeżeli popaprani nie mogą do Pana Jezusa, to ja nie wiem, co ja w ogóle z Nim robię. To ja nie wiem w ogóle, co ja robię w zakonie, jeżeli popaprani nie mogą być z Panem Bogiem. Jeżeli mnie Pan Bóg dopuszcza do siebie, kurde, to każdego może. To każdego może. Tyle chciałem, słuchajcie, dlatego, że byłem na tym ślubie i patrzyłem na tego Jaśka i na tą Sylwię, jak oni do tego ołtarza podchodzą, gdzie czekali po prostu latami na to i to jest po prostu tak piękne. I to nie było coś, że dopiero wtedy coś się zaczęło. Nie, to się w nich działo od dawna i Pan Bóg tam był od dawna i Pan Bóg tam działał od dawna. Nie wiem, tak pomyślałem, że o tym wszystkim powiem. Czy to ma sens, to nie wiem, czy to nie ma sensu. No, o jednym bądźcie przekonani. Gdziekolwiek jesteście, w jakiejkolwiek jesteście sytuacji życiowej, Pan Bóg jest z wami, Jego łaska jest dla was i Jego łaska chce się na was rozlewać. I nigdy nie zwątpcie, że jest jakkolwiek inaczej. Dobra? To już musi być koniec tego gadania, bo jestem tak zgryziony po prostu w każdym możliwym miejscu przez komary, że już nie wiem w ogóle co robić. Idziemy stąd. Tylko że tutaj wezmę to. Tu sobie wezmę to. Tutaj mam taki widzicie, mam stojaczek. W ogóle, jeżeli zauważyliście, to mam habicik, nie? Więc Grzesiu Kramer, żebyś się cieszył, mam habicik. Założyłem, jest uprany i w ogóle jest super. No. Idę teraz, bo za chwileczkę mam konferencję dla sióstr, więc będę musiał je męczyć i będę je katował. To tyle w tym odcineczku. Mam nadzieję, do zobaczenia za parę dni. Pozdrawiam, pa! Można? Baby!
dla kamery. Uwaga na kolana. I'll always be your friend. And that's stick down to win it. And no one trade him up. And all is to each other. You can sit on my umbrella. You can sit on my umbrella. Dobra, cięcie.